Cześć, witam wszystkich w nowym roku i mam nadzieję, że za kolejne 12 miesięcy spotkamy się i powiemy, że to był naprawdę dobry rok. Na start, na rozgrzewkę coś bardzo prostego z lekką dedykacją na Dzień Babci. Tacka drewniana oraz zestaw kwadratowych świeczników. Użyję z nich tylko 2. A jeżeli szukacie wysokich świeczników, bo one są zawsze tej samej wysokości, to trzeba je po prostu skleić. Szlachetna bejca lazur w kolorze orzechowym, pędzel szczecinowy i lecimy. Te świeczniki mają taką skróconą nazwę do wszystkiego pasujące, ponieważ po wykonaniu bazy pasuje do nich naprawdę wszystko i można je dostosować do każdego stylu i wnętrza. Chciałam uzyskać głęboki kolor, więc przeleciałam bejcą orzechową 2 razy, wysuszyłam, a następnie wszystko 1 raz polakierowałam lakierem akrylowym matowym. I moje świeczniki w tym momencie są już całkiem ładne, ale to nie jest jeszcze ta podstawowa baza, na której można stworzyć wszystko. Żeby całość nie była taka płaska, na brzegach dodam delikatne rozjaśnienia białą farbą akrylową. Na pędzel gąbkowy nabieramy odrobinę białej farby. Gdzieś na boku to wszystko blendujemy, czyli wycieramy o kartkę albo o ręcznik papierowy, a dopiero potem paćkamy na brzegach. Jeżeli to cieniowanie brzegów na początku będzie Wam wychodziło średnio, to pamiętajcie, że powierzchnia jest polakierowana i gdy jeszcze farba nie całkiem wyschnie, można ją praktycznie zmyć do zera. Ale mam nadzieję, że wszystko pyknie za pierwszym razem i nasze świeczniki powinny wyglądać tak. U Was teraz jest już styczeń, a ja ten film kręciłam jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i naokoło mam pełno świątecznych dodatków. Okej, to jest musztarda po obiedzie, ale może komuś taki pomysł przyda się na przyszły rok. A może dolepi jajeczka, jakąś trawkę i będzie to pomysł na Wielkanoc. Ale ta bożonarodzeniowa wersja wyszła mi zupełnie niechcący i przy okazji, bo to miała być propozycja na Dzień Babci. Więc odcinam wszystko to, co jest zeszłoroczne i zaraz odbiję na moich świecznikach przepiękny, ale bardzo klasyczny i prosty szablon. To jest primer, czyli podkład w paście oraz klej tymczasowy. Jeżeli lubicie perfekcyjne odbitki, to przydaje się klej tymczasowy. Należy nim spryskać szablon, następnie szablon przesuszyć. Dobry do użytku jest wtedy, kiedy bardzo dobrze klei się do palca, ale palca już nie brudzi. Przyklejam go wtedy na powierzchnię, tam gdzie ma być zrobiona odbitka i po prostu nakładam mój primer. Szablon świetnie się trzyma powierzchni, on się do niej przykleja, dzięki czemu po pierwsze się nie przesuwa, a po drugie pasta ani farba nie podcieka pod szablon. Jest po prostu idealnie. Każdy odbija takie wzory z szablonu, jakie mu się najlepiej podobają. Ja założyłam, że z 2 przeciwnych stron będą różyczki, a po pozostałych 2 stronach będą takie fikuśne zawijasy. Jeżeli używacie kleju tymczasowego, to odbitki są perfekcyjne. Natomiast czasem zdarza się, że coś nam gdzieś wlezie pod szablon i to już nie jest takie idealne. Co wtedy zrobić? Można wycierać, można drapać, ale wydaje mi się, że najlepiej jest to białe zamalować. Oczywiście, my dobrze wiemy, gdzie zrobiłyśmy babola i wiemy, że to jest zamalowane, ale każdy, kto ogląda naszą pracę, na pewno tego nie zauważy. Pracy już nie lakieruję, tak prezentują się gotowe świeczniki. Z tacką także nie robiłam nic więcej, ale wystarczy coś na nią położyć, dodać jakieś drobiazgi i myślę, że całość prezentuje się naprawdę przyjemnie i minimalistycznie. Wersja całoroczna oraz wersja świąteczna. Jeżeli zrobicie wersję wielkanocną albo w ogóle własną wersję, koniecznie się pochwalcie. Do usłyszenia.